Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam takim oto soczystym widokiem. Zaraz sobie tą truskawkę spałaszuję. Fajna, czerwoniutka. No i tych czerwonych coraz więcej. Winorośl też odbiła. Nawet tutaj zalążek owoców. No jednak ciepło robi swoje, bo i dzisiaj pogoda myślę, że będzie taka mieszana. Trochę słońca, trochę deszczu, bo w nocy też przepadało. I jeszcze gdzieniegdzie rosa. Truskawek już coraz więcej i to naprawdę cieszy, no bo w sumie sezon za chwilę w pełni, no i one w końcu ruszyły. Ruszyły oczywiście na tym przykrytym kawałku, bo tam jest zdecydowanie gorzej. Ciepło, jak mówiłem, deszczyki co chwila, dzisiaj też podobno po południu ma przepadać, no i ta wilgoć i ciepło powodują to, że rośliny naprawdę mocno ruszyły. Nawet te przemarznięte winorośle też fajnie się rozwijają. Aby zajechałem, widziałem też dudka, no i w sumie naszła mnie taka myśl, żeby tam zerknąć. Zobaczcie, ile tych młodych dudków tu jest. Widziałem przed chwilą, że samica odleciała, więc nie bałem się zajrzeć, ale policzyć, no widzę co najmniej 3 dzióbki, a być może i więcej. Idąc dalej ptasim tropem, no jajeczka. Ja do końca nie wiem w sumie, czy to jest kuropatwa, czy to jest kura samica bażanta. Postawiłem więc kamerkę, żeby ją jakoś lepiej nagrać. Kamerka zamontowana, no może jak się to nagra, zobaczcie na te filmiki i podpowiedzcie, bo ja nie wiem do końca. No, wydaje mi się, że samica bażanta, no bo w sumie sporych rozmiarów i jajka też nie jakieś małe, więc prawdopodobnie. Zobaczymy, czy one się tutaj wychowają, no bo tak naprawdę w tym moim kąciku, no to takich skrytek już nie za dużo. No ale nie ruszam tego, jak mówiłem, póki tamte jajeczka nie znikną, się nie wyklują. No naprawdę ta pogoda w tej chwili zrobiła się momentalnie śliczna. Ptaszki gdzieś tam w oddali śpiewają, aż by się chciało wykorzystać to na dworze. No ja jednak urlop zbliża się ku końcowi, więc remont, nie ma co. Ostatnio przecież i tak było bardzo dużo dłubania na dworze i w ogródku, i w ogóle na podwórku. Wykorzystywania tych takich okienek pogodowych, więc dzisiaj nie kombinuję, przebieram się i wchodzę do budynku. Chociaż patrząc na to, jakie jest niebo, to myślę, że na pewno się skuszę, żeby na dworze też chociaż parę chwil pospędzać. Prawda, piesku? To pora ruszyć z robotą, bo dzisiaj nie odjadę, póki tego nie ułożę. Nie ma dużo, więc myślę, że już też nic mi nie zaskoczy. Z otworami sobie radziłem, ze spływaniem tych płytek sobie radziłem, więc z krzywizną ścian w miarę też, więc tylko i wyłącznie działać. Przed chwilą pościągałem sobie też już wszystkie krzyżyki i te podparcia, które zostawiłem ostatnim razem. No i tak, na tą ścianę na pewno pójdą wszystkie płytki, to znaczy no, od samej podłogi do góry. A tu, tak jeszcze jak trochę sobie poobserwowałem jakieś kanały w internecie, to wiele osób albo kładzie płytki w ogóle od góry wanny, czyli od skraju wanny do góry. No ja tego nie zrobiłem, bo u góry by mi wyszło brzydko. A jeżeli dosuwa wannę do płytek, to po prostu tu płytek już pod wanną nie kładzie, więc może z tym to nie, ale z tą warstwą i tą przycinką na dole, to ja się może bez sensu ostatnio robiłem. No ale nic, tak to bywa. Także na pewno wlatuje tu jeszcze jedna warstwa na tej ściance. Czy tu coś poleci? Nie wiem. No ale tą ściankę zabudowuję. Dobra, teraz pyknę sobie radyjko i jeżeli tylko będzie coś ciekawego, to się włączę. Ale to myślę, że za jakiś czas. Z takich ciekawszych rzeczy, być może ciekawszych, to przywoziłem sobie kolejne otwornice różnych rozmiarów i sporą ilość. No i chcę porównać, czy ja faktycznie tak się męczyłem, bo te otwornice były jakieś, no nie wiem, tępe, czy jak zwał, tak zwał, czy ja coś źle robiłem, czy po prostu to jest taka twarda płytka. No ale na pierwszy rzut oka widać już różnicę w grubości ścianki, grubości tego nasypu. Na tych, co robiłem i tak się męczyłem ostatnim razem, jest zdecydowanie
grubiej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu akurat mam taką docinkę, co spokojnie mógłbym zrobić szlifierką i pewnie by było szybciej, no ale z czystej ciekawości chcę spróbować tą otwornicą. Różnica jest przeogromna. Od razu w zasadzie ta koronka wchodzi w płytkę. No i ja się wtedy męczyłem chyba z 10 minut, a tym niecałe 2 minutki. I jak widać ogarnięte. Nawet na początku byłem taki zdziwiony, że to tak łatwo weszło i mi gdzieś tam milimetr czy dwa zjechało. No ale jestem po prostu w niebie teraz. Gdybym od razu miał o tę otwornicę, to by była robota. A tymi to jest męka. Albo po prostu one nie są do gresu, albo po prostu te, jaka to jest firma Parkside'a, są do kitu. Te, które przywiozłem teraz, nie mam pojęcia, co to jest za firma, bo one nie mają żadnego pudełka i mają też już kilka ładnych lat. Ale cały zestaw takich fajnych, różnych otworów. No po prostu tymi aż przyjemnie się robi. Wcale nie trzeba jakoś mocno pilnować obrotów. Tu widzicie tempo razy 2. No i wychodzi to raz, 2 i to po prostu jak równiutko. Brzegi nie są w żaden sposób postrzępione. No jest po prostu ślicznie. Jestem mega zadowolony. Jak się dobrze rozpocznie właśnie od jakiegoś szablonu i pierwsze tak naprawdę przyłożenie do płytki pójdzie równo, to potem to już dociskać aby z wyczuciem i obroty takie średnie. No i wychodzi naprawdę bardzo fajnie. No jak się temu przyjrzeć, no może idealnie to nie, ale jak na takie moje amatorskie użycie, to naprawdę bardzo ładny otwór. Lepiej, gorzej, lepiej, ale powiedzmy, że ścianka pierwsza stoi. No docinka na dole, tam niecałe 5 cm, 4,5 nawet tam w rogu. Więc taki pasek no na pewno by wyglądał bardzo paskudnie u góry. Więc teoretycznie dobrze, że zacząłem układać u góry, ale męki z tym było co niemiara. Zostały mi 3 płytki, które teoretycznie planowo miały iść tu, no ale zostały tylko 3, a ja nie przewidziałem, że jest jeszcze przód wanny, gdzie potrzebuję 2 płytek, no i jakichś tam docinków. Więc nie kładę tu płytek. Potem może opowiem, jak chcę w ogóle tą wannę zamontować tu i dlaczego tych płytek nie kładę, nawet innego odcienia. Te też w sumie niepotrzebnie położyłem, ale o tym później. Wanna jest 70 na 130. Planowo miało być niecałe pół centymetra zapasu. Łączy się ta miarka, czy nie łączy? No i zobaczmy, czy faktycznie jest to, co planowałem. Pomiar numer 1. 3 mm zapasu. No, ujdzie. Jeszcze w drugim kącie zobaczmy. 3 mm. Może się zmieści. No zawsze tego silikonu przecież można dać mniej. No i pomiar jeszcze w tą stronę. No, skakuj. 4 mm. No więc tak naprawdę planowałem pół centymetra, a jak myślę na moje układanie pomyliłem się naprawdę nie dużo. Spoko. Teraz pewnie trzeba się zastanowić, jak podejść... Oj, migotanie. Jak podejść do tych płytek, które będą za toaletą. Czy dać tylko takie 4 cm? No trochę będzie za mało. Znowu całą płytkę dawać, no to byłby taki rąbek. Więc chyba się pomęczę i też docnę sobie taki pasek 4-5 cm na dole, żeby tu wyjść z całą płytką. I pewnie już tak dookoła, aż do krawędzi drzwi. Bo tu dalej płytek chyba nie ma sensu układać. Znowu trzeba by cudować i tak dalej. Tu będzie szafeczka, więc i tak to będzie, czyli szafeczka to może za dużo powiedziane. Taki schowek 15 cm, który z jednej strony zasłoni rury, a dwa, że będzie na papier toaletowy, czy tam jakieś płyny, chemię i tak dalej. No nic, położę najpierw ten docinek i jedną płytkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I wtedy pomyślę, czy układać jeszcze wyżej. Wydaje mi się, że tak to zostawię. Czyli płytka i ten mały docinek na dole. No tu mi trochę poszło nie tak. Widać, nie widać, kurczę, takie światło. No jakieś tak docinałem to ze 2-3 razy i w końcu za dużo poleciało.
jakiś prawie centymetr przerwy, no ale pójdzie fuga i może nie będzie tak strasznie tego widać. Tu wokół tej rurki no też jest te pół centymetra, no ale taka jest po prostu otwornica. Zresztą tu będzie i tak kibelek, więc kto tam będzie za kibelek zaglądał, mi nie przeszkadza i to najważniejsze. Zastanawiałem się chwilę, czy jeszcze tu wyżej dawać płytkę jedną, no ale chyba nie ma sensu. No dać jedną, potem co? Znowu ściana i tak zostanie, więc nie ma co kombinować. Wyprowadzę po prostu te płytki już na równo i z tej strony zrobiłem sobie już te docinki, które będą na dole, ale skończył mi się klej do płytek. No tutaj tak słabo, trochę 4 cm w narożniku wychodzi, czy tam 5 cm, więc dam pewnie całą płytkę i tutaj docinek, no chyba że będę miał z tych, co mi pozostawało, jakiś tak inaczej to zorganizować. No dobra, trzeba będzie kleju jeszcze troszeczkę rozrobić, ale może najpierw jakaś przerwa, z tym to już powinno szybko polecieć. Aha, no i jak tak dłubię, no bo tutaj to wiadomo, że będzie płytka na froncie, ale zacząłem się zastanawiać i tu doradźcie mi proszę, co zrobić z tą ścianą. Czy tu też dać w końcu płytki, jeżeli mi ich wystarczy? Kilka takich docinek na zasadzie dosłownie 10 cm. No bo jak będą drzwi przesuwne, które się będą przesuwały w to, no to obijać cały czas o ściankę, o gładź, no nie bardzo. Pasuje coś tu dać i nie mam właśnie pomysłu, co tu dać. No jedyne co mi przychodzi to płytki, no ale tych ciemnych to ja już za bardzo nie mam. Jasne dawać? No niby tutaj jest jasna podłoga. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu może też dać płytkę, czy tu już te listwy przypodłogowe? No nie wiem, zobaczę. Jak ktoś ma jakąś praktykę, fajny pomysł, to doradźcie mi proszę. Na dworze zrobiło się parno. Lekki wiaterek powiewa. No i z tamtej strony idzie chmura, gdzieś tam ciemna, więc nie wiem, czy nie będzie burzy. No bo duchota jest, a ja bym chciał jeszcze cokolwiek tu, gdzie się chodzi, ogarnąć i przekosić podwórko. No następny tydzień, za 2 może przyjedzie traktorek, to traktorkiem całą część podwórza by się ogarnęło, ale traktorek ma ten minus, że on nie ma kosza. A tu, gdzie się często chodzi, no jednak chciałbym, żeby ta trawa jakoś mi się tak pod nogami nie walała. Także słońce za chmurką i ja cisnę, bo to nie ma na to czekać. Kosiarka na szybko wyciągnięta, ale oczywiście, żeby za łatwo nie poszło, to przy podłączaniu po prostu upaliła się tutaj wtyczka. Dziwne, bo w takim miejscu bym się w sumie nie spodziewał. To jest rzadko gdzieś tam wyginane przecież. A tak pechowo, że aż mi palce lekko nadpaliło. No po prostu wpinałem to do gniazda i stąd nizowąd zaczęło iskrzyć, no i szybko kopcić. Więc od razu wyciągnąłem. No nie widać za bardzo, co tu się stało. Zakładam, że gdzieś w środku po prostu się poprzecierały kabelki. To piecze, delikatnie piecze, no ale całe szczęście, że nic tam więcej się nie stało. I czasami to tak z niczego sobie człowiek może biedy narobić. No nic, idę szukać, czy mam gdzieś jeszcze jakąś wtyczkę, żeby to zamienić. Ale dziwne, w ogóle na tych przewodach nie widać żadnego przetarcia. Przeciąłem po prostu to, żeby zobaczyć, ale nic. I obstawiam, że to gdzieś głębiej w środku wtyczki się stało. To już w ogóle bajka. O, tu jest jeszcze uszkodzenie, czy tu jest czarna plama. No naprawdę dziwne. Dokładnie tak. Teraz widać nadpalenie. Po prostu w tej gumowej, nie wiem jak to nazwać, osłonce, nie na samym kablu. No w takim miejscu kompletnie bym się nie spodziewał uszkodzenia. Innej żeńskiej wtyczki nie znalazłem, mam tylko te męskie z bolcami, więc leci szybka reanimacja tej. No i w sumie co z tego, że przewody grube, jak ta blaszka, to się dosłownie gnie w rękach. No i pewnie tu gdzieś też poleciało to zwarcie i dlatego poszło dalej. Wtyczka reanimowana, bardzo profesjonalnie skręcona i jak widać zamontowana. No nie powtarzajcie tego po mnie, zdecydowanie nie. Ale działa i na jedno koszenie tak na sztywno w zasadzie wystarczy. A potem trzeba będzie i tak nową.
deszczu nie spadło ani kropla. Gdzieś te chmury całkowicie poszły bokiem. No ale przy tych timelapsach rozładował mi się telefon i teraz mamy mały przeskok w czasie. W sumie nie taki mały, bo prawie 20. W czasie jak mi się telefon ładował, to ja zrobiłem kawał, jak widać tu, roboty. Oczywiście trawa, którą kosiłem, to rozgarnięta. No i wsadzone już ogóreczki. Taki slalom jest z tego nawadniania, no po to, żeby środkiem na razie było przejście. I wsadzone są też cukinie. Bałem się, że w sumie dużo tego obornika tu jest, no ale czerwiec się zrobił, to raz, więc czas najwyższy było sadzić. A dwa, że jak zobaczyłem, że cukinia, mimo że obornika, o tu jeszcze są fragmenty i tak dalej, wybija sama z siebie, bo tu zostały jakieś pestki, zresztą jeszcze tu jakąś pestkę widać, no to ja się nie martwiłem już i wsiałem. No co będzie, to będzie, ale myślę, że dobrze będzie. Także niech to sobie wszystko wschodzi. A mi wyszła taka, powiedzmy, ładna mozaika, kompozycja. Sałaty pomału będą likwidowane. No i potem będzie tu znowu przekopane, coś innego wsadzone. No ale to na pewno nie dzisiaj. Tu jeszcze fragment mi został nieobsiany. Coś sobie pomyślę następnym razem, bo dzisiaj też już mi czasu nie starczy. No jak widać, likwidacja. Już chyba trzeci raz mówię o likwidacji tego, bo nic tu nie odbiło z tych pietruszki i nie pamiętam jeszcze czegoś. Powyrywam rzodkiewkę, no i po prostu następnym razem będzie to skopane i pewnie tu pójdzie fasolka albo buraczki. Kopru cała masa ładnego zielonego po tych deszczach. No i w sumie skoszenia też sporo. Tam w ogóle nie tylko na podwórku, ale i za drzewami, cyk, gdzie traktorkiem byłoby źle kosić, a kosiareczką jakąś tam pomału dałem radę. No tu się nie podjąłem, no bo już wysoka trawa, pójdzie traktorek. Także teraz co? Trzeba iść jeszcze, póki w miarę widno, pozrywać truskawek. No dzisiaj się tak uwijam, bo w końcu jeden dzień, miały być 2 dni, ale wychodzi na to, że tylko jeden dzień na siedlisku. Stąd takie tempo razy 2 i praktycznie nie odpoczywam za dużo. Aha, no jak widać też tutaj, co było wygrabione, to też tą starą kosiarką, która no jeszcze jak widać dobrze sobie daje radę, stłukłem. No i tu będzie już też następnym razem koszone. Dobra, truskawki, no i trzeba wracać do tych płytek jeszcze. Zatem i pozbierane, i pojedzone, bo takie z krzaka najlepsze. Ale teraz już koniec przyjemności. Zabieram ubijankę, no i do płytek, bo robi się wieczór. Ostatnie płytki na spokojnie ułożone. Nie kombinowałem już i poszedłem po prostu na łatwiznę. Jakieś docinki złożyłem i tak dalej. Już tu i tak z tyłu nie będzie widać. No, cieszę się, że mam już to ze sobą, bo naprawdę walczyłem z tymi płytkami dosyć długo. No i dla mnie wniosek jest taki, jak się nie ma jeszcze doświadczenia i umiejętności, no to nigdy więcej gresu układanego od góry. Glazurę być może, ale na tej ścianie ja bym więcej tego nie robił. No nie wiem, czy ta folia w płynie, która jest pod spodem, sprawiała, że to wszystko spływało, czyli właśnie to szare, czy o co chodziło. No ale naprawdę, gdzieś z 2 dni jak liczyłem, że to zrobię, to pękło mi chyba ze 4 tak naprawdę podejścia do tych płytek. Już nawet nie wiem, sam się pogubiłem. No co innego na tej ściance karton gips, gdzie można było sobie, o właśnie, tu jeszcze jeden gwoździk został, gwoździkami zamiast krzyżyków podpierać to. No i tu się układało spoko. Ale na tym, jak dla mnie, jak na moje umiejętności, tragicznie. I cóż, no myślałem tak naprawdę, żeby sobie jeszcze to posprzątać, ale niech mi to wszystko dobrze zwiąże, wtedy powyjmuję krzyżyki wszystkie i tak dalej. I to pewnie będzie się działo następnym razem. Następnym razem też pasuje to zafugować, znaczy umyć i zafugować. Aha, a skoro będzie mycie, to pewnie trzeba będzie doszlifować tą ścianę. Może i tu bym gładź położył dzisiaj jeszcze. I wtedy bym szlifował już całość, jedno kurzenie, jedno brudzenie. Tak, to jest pomysł, ale na ten moment to ja muszę sobie odpocząć, bo cały dzień dzisiaj biegam.
Także chwila odpoczynku, a potem jeszcze będzie tak ładź. Obiadu dzisiaj nie było, bo tak na szybko cały dzień, więc przynajmniej kolacja będzie na bogato. Karkówa praktycznie jak na grillu, no prawie oczywiście. Przekręcimy, za jakiś czas znowu przekręcimy. O, tu już widać nawet w kilka minut wysoka temperatura to kolorku złapała. No i będzie na wieczór konkretnie jedzone. Ależ to pachnie. Smacznego, bo nie ma co dłużej tutaj czekać. Trzeba jeść. Gładź zaciągnięta. Oj, narobiłem się w sumie. Mogłem to odstawić na następny raz, no ale na następny raz to już sobie to wyszlifuję i będzie na gładko. Ten sufit nie był zły, ale miał takie momenty, gdzie było trochę nierówności, a teraz będzie gładziutko. No i dobra, no godzina nawet nie wiem, która i nie chcę chyba patrzeć. Po prostu się pakuję, ogarniam i jadę. Szkoda, że nie ma jutrzejszego dnia, no ale tak to bywa. W następnym odcinku prawdopodobnie szlifowanie, zmywanie i fugowanie tych płytek. Na dzisiaj to wszystko. I tak jak skończyłem układanie płytek, tak skończył się mój urlop. Liczyłem, że w tym czasie uda się to jeszcze zafugować, no ale przez te urlopowe dni na dworze też chciałem możliwie dużo czasu spędzić. Na siedlisku była jeszcze jedna wizyta, ale tam postanowiłem już odpocząć także od nagrywania. Było wykoszenie trawy, był grill, pierwsze grzyby, truskawki, a w zasadzie to truskawkowe boom i obserwacja przyrody. Postanowiłem przestawić kamerkę, o którą pytacie, więc link w opisie pod filmem, z gniazda bażantów na gniazdo dudków, bo to jednak zdecydowanie ładniejsze i ciekawsze się wydają. Teraz widzę, że umiejscowienie od góry idealne nie było, więc przy najbliższej okazji jeszcze przeniosę kamerę na bok, bo chciałbym zobaczyć, jak te młode wychodzą z gniazda. Ogólnie, jeśli podobają Wam się takie mieszane filmiki, trochę remontu, trochę podwórka czy ogródka i trochę przyrody, to zachęcam do zostawienia lajka i oczywiście subskrypcji kanału. Na teraz to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.